Cześć, witajcie w kolejnym unboxingu na kanale. W dzisiejszym odcinku będę chciał pokazać takie wagony dość nietypowe, a mianowicie są to węglarki niskoburtowe. Powiedzmy, że można ich na makiecie także używać jako platform, przynajmniej ja tak robię, aczkolwiek są to węglarki niskoburtowe, tak to się nazywa. Nie planowałem zakupu tych wagonów, ale podczas przeglądania sklepu internetowego najzwyczajniej w świecie wpadły mi w oko i zdecydowałem o zakupie. Zestawy są sprzedawane właśnie w takiej konfiguracji po 2 sztuki. Różnią się wagony między sobą numerami inwentarzowymi. Numer katalogowy opakowania czy też zestawu 58261. Tutaj jest to napisane, że to jest wagon platforma. Według mnie to jest węglarka niskoburtowa. Oznaczenie 401 ZB, epoka 5 PKP. I słuchajcie, takich zestawów, jak mam to w zwyczaju robić, zakupiłem sobie 3, więc razem jest 6 wagonów. Za chwilkę omówimy sobie jeden wagon, bo wszystkie są takie same, jak się domyślacie. Omówimy sobie jeden wagon, pokażemy sobie z bliska, a potem przejdziemy sobie na makietę i przejedziemy się parę kółek. Wspomnę jeszcze tylko, że wagony z zestawu mają czasami taką numerację, gdzie dopisywane jest na końcu numeru katalogowego literka B albo A i chodzi tutaj właśnie o dany egzemplarz modelu z danego zestawu, który się właśnie różni tym numerem inwentarzowym. No i mamy wagonik wyciągnięty z opakowania. Tego Wam oszczędziłem. W opakowaniu nie znajdowało się nic więcej ciekawego, oprócz kilku dodatkowych części, które są czasami dodawane. A sam wagonik prezentuje się w ten sposób. Jak możecie zauważyć, wykonanie tej ostoi w zasadzie jest fantastyczne. To jest właśnie jedna z rzeczy, która spowodowała, że skusiłem się na ten wagon. Wykonanie tej ostoi jest przepiękne. Jak możecie zauważyć, spróbuję to pokazać, te wszystkie elementy tutaj, co mamy, to jest wszystko wykonane przestrzennie. Te wajchy wszystkie, to nie jest narysowane. To wystaje i to się czuje. Także ta ostoja bardzo ładnie jest wykonana. Samo pudło też bez zastrzeżeń. Napisy w dzisiejszych modelach już się przyzwyczailiśmy, że są bardzo dobrze wykonywane. Tutaj mamy numer i typ wagonu. No i ta ostoja. Fantastycznie to jest wykonane. Zobaczcie. Wózki też w porządku. Podwozie standardowo. Sprzęgi już wymieniłem na moje ulubione. I tutaj z tej strony jeszcze wagon. Tu też jest to przestrzenne. Co ciekawe, buforki w wagonach Pico są płaskie z każdej strony. Nie ma tak, że jeden jest wypukły, a drugi jest płaski. Więc tak się prezentuje wagonik. Oczywiście trzeba będzie go spatynować, bo te bufory nie przejdą niestety. Trzeba będzie je troszeczkę przybrudzić. Więc cóż, zapraszam na przejażdżkę po makiecie i widzimy się za chwilę. No i witam na makiecie. Jeszcze zanim przejdziemy do przejazdu, chciałbym uzupełnić 2 kwestie dokładnie, a mianowicie chodzi mi o sposób, w jaki wymienia się sprzęgi w tych wagonikach. Jest to dosyć uciążliwe. Zwróćcie uwagę, tutaj zaczepy tego sprzęgu są całkowicie schowane pod wózkiem. Jedyna opcja, żeby wymienić sprzęg bezproblemowo w zasadzie, jest zdjęcie tego wózka, odkręcenie śrubeczki, założenie sprzęgu i z powrotem przykręcenie wózka, ale trzeba to zrobić szczuciem, bo zbyt mocne dokręcenie tej śruby powoduje,
że w jakiś tam sposób blokuje nam się ten sprzęg i on nie chodzi tak fajnie. Drugą kwestią jest waga wagoniku, bo o tym też nie wspomniałem. Jak na taki pusty wagonik waży dosyć sporo, około 70-80 gram. Myślę, że to jest fajna waga i nie powinno się z nim nic dziać w czasie jazdy. Przekonajmy się, zapraszam do obejrzenia przejazdu. Dobrze, więc wagonik doczepiłem. Teraz wyjedziemy sobie z bocznicy i przejedziemy się kilka kółek po makiecie. Ja może zrobię delikatny najazd kamerą. I tutaj się zatrzymamy za zwrotnicą. Przestawimy sobie zwrotnicę i zasuwamy w drugą stronę. Zobaczcie, jak fajnie wyglądają te ostoje. To, co zwracałem uwagę. Wagonik niby jest taki cieniutki, ale robi wrażenie takiego masywnego. Bardzo fajnie to wygląda, bardzo fajnie się to ogląda. Jak najbardziej wagonik, jak dla mnie, pierwsza klasa. I jeszcze z tej strony sobie spróbujemy złapać i za chwilkę przejedziemy się troszeczkę z większą prędkością. Fantastyczna robota z tymi ostojami. Nie mogę się napatrzeć, powiem wam szczerze. Kadry też całkiem fajne wychodzą z tymi wagonikami. No i co? Czas przejechać się szybciej. Zobaczymy, co się będzie działo. Może coś się wykolei. No i czas na maksymalną prędkość. Akurat ET22 mam ustawione na 125 km na godzinę, więc jest to najszybsza lokomotywa moja obecnie. Tak samo jak EU07. I zobaczmy teraz, jak to wygląda. Jak widać daje radę, nic się złego nie dzieje. Nie mogę nadążyć kamerą, tak zasuwa. I wjeżdżamy sobie z powrotem za chwilę na bocznicę i to będzie w zasadzie koniec przejazdu. Jeszcze sobie zrobimy taki wolniutki najazd kamerą, jak lokomotywa wjeżdża na bocznicę. I tu się może zatrzymamy, ponieważ dalej stoi mi na tej bocznicy jeszcze jeden skład, a nie chciałbym spowodować kolizji.
Dziękuję bardzo za obejrzenie odcinka. Trzymajcie się gorąco. Cześć.